Każdy myśli, że malowanie ścian to bułka z masłem, bojowe nastawienie w głowie, wałek w ręku, a potem smugi, zacieki i plamy. Są ludzie, którzy potrafią malować bez taśmy, bez smug, bez poprawek i nie znam ani jednego. Zamiast relaksu, walka o przetrwanie i efekt, który krzyczy amator. Dziś pokażę Ci 7 błędów, które widzi każdy, oprócz tego, kto malował. Lecimy. Gruntowanie. Większość ludzi je pomija, a potem ściana chłonie farbę jak gąbka. Efekt? Kolor jak z taniego filtra, plamy i konieczność malowania 5 razy. Grunt wyrównuje chłonność, oszczędza farbę i nerwy. Jeśli Twoja ściana wygląda jak kawałek pizzy hawajskiej, trochę żółta, trochę różowa, trochę smutna, to znak, że coś poszło bardzo nie tak. Ale przynajmniej masz unikalny design. Tak, powiedzmy, że artystyczny nieład. Gruntowanie. To nie fanaberia, to podstawa. Zanim otworzysz puszkę z kolorem, chwyć za grunt. Twoja ściana i portfel Ci podziękują. Grunt to Twój najlepszy przyjaciel. Nie zapomnij o nim. Smugi, klasyka malarskich wpadek. Za dużo lub za mało farby, tani wałek. I masz ścianę jak tor wyścigowy. Klucz? Dobra ilość farby, odsączanie na kratce, malowanie mokre na mokre i porządny wałek. Maluj w jednym kierunku, pasy z lekkim zakładem. To nie fizyka kwantowa, ale wymaga wprawy. Kiedy widzisz smugę na świeżo pomalowanej ścianie, nie panikuj. To po prostu farba pokazuje Ci, kto tu rządzi. Ty tylko trzymasz wałek. Ona decyduje, jak to będzie wyglądać. Cel. Gładka tafla koloru, nie rzeźba 3D. Taśma malarska. Brzmi banalnie, a potrafi zrujnować efekt. Za mocna? Zrywasz tynk? Za słaba? Farba podcieka. Najtańsza? Masz falbankę zamiast linii. Taśma miała zabezpieczać, a odkleiła tynk razem z marzeniami. To nie taśma malarska, to taśma rozwodowa. Wybierz taśmę do delikatnych powierzchni. Dociskaj krawędzie, zrywaj, gdy farba jest lekko wilgotna. Rób to powoli pod kątem. To moment prawdy. Dobra taśma. Profesjonalny efekt. Malowanie sufitu na końcu? Klasyk. Sufit zawsze kapie na świeżo pomalowane ściany. Zasada? Najpierw sufit, potem ściany. Oszczędzasz czas, nerwy i poprawki. To jak ubieranie butów przed skarpetkami. Da się, ale po co? Kolejność ma znaczenie. Sufit, potem ściany, zapamiętaj. Sufit zostawiony na koniec to klasyka. To tak jakby najpierw zjadł tort, a potem dopiero go upiekł. Malowanie po brudzie to przepis na katastrofę. Farba trzyma się kurzu, nie ściany. Po czasie zaczyna odpadać. Umyj ściany wodą z mydłem, szczególnie w kuchni i za meblami. Po wyschnięciu zaszpachluj dziury. Przeszlifuj. Dopiero wtedy grunt i farba. Czysta ściana i czysty wałek to trwały efekt. Nie maluj brudnym wałkiem. Wałek niby nowy, ale efekt jakby malował nim niedźwiedź po kawie. Picasso miałby kompleksy patrząc na tę ścianę. Kolor na wzorniku wygląda bosko, w domu dramat. Oświetlenie sklepu przekłamuje odcień. Ten sam kolor inaczej wygląda rano, inaczej wieczorem. To miał być szlachetny beż. W sklepie wyglądał jak piasek z Bali. W domu, jak musztarda stołówkowa z 97 roku, nigdy nie kupuj farby bez testera. Najtrudniejszy moment malowania? Gdy patrzysz na pierwszą warstwę i myślisz, co ja najlepszego zrobiłem, ale już za późno. Pomaluj próbkę w kilku miejscach i obserwuj przez cały dzień. Dopiero wtedy kup duże puszki. To jedyny sposób, by uniknąć rozczarowania. Malowanie to maraton. Nie rób długich przerw na kawę czy serial. Przerwa. Pablau, widoczne odcięcia, 2 odcienie tej samej farby, ściana jak zebra. Maluj całą ścianę za jednym zamachem, bez przestojów. Jeśli musisz przerwać, kończ w narożniku lub przy oknie. Inaczej czeka Cię malowanie od nowa. Malowanie ścian uczy jednego, że jak coś się uda za pierwszym razem, to nie remont, tylko cud. 7 grzechów głównych malowania. Od braku gruntu po zły kolor i zebrowe ściany. Przygotowanie to 80% sukcesu.
Każdy popełnia błędy, ale malowanie uczy pokory. Smugi zamalujesz, kolor zmienisz. Nie poddawaj się. Farba matowa, półmatowa, lateksowa, ceramiczna, plamoodporna. A ty i tak wybierzesz tę, która wygląda jak mleko z wodą. Znasz te wpadki? Zostaw emoji w komentarzu i subskrybuj. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, malowanie ścian to nie tylko pędzel i farba. To test cierpliwości, logiki i koloru, który miał być inny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.